Idziemy do tyłu, jesteśmy w mundurkach z Radia Bemowo. Czekaj, bo ja za szybko poszedłem. Dobra, jestem. Niektórzy lubią grube kobiety, my lubimy gruby sprzęt, więc dzisiaj w odcinku gruby sprzęt. Z takimi tym. Ale ci się odbiło kiełbasą. Ty, no bo kurczę, mówię ci, musiałem zjeść szybko, bo wiesz, cukier mi spadł. Dobra, zaczynajmy. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Jeszcze czytam, wiesz co, z gazetki, ale to są z Tego nie znajdziesz. 2002 rok, nie? Informacji o tym już się zaczęło, wiesz, księgowi. Informacji o tym nie znajdziesz w tych gazetkach. Już się dorwali księgowi. Co my tu mamy? Słuchajcie. Ktoś kiedyś wspominał, powiedział, ty masz tego Monstera 9090 dB? Ja mówię, no mam. No to zobaczcie. Tak wygląda Monster, a tak wygląda Super Monster. Czyli tak zwany Super 11. Tych wersji 11 wychodziło kilka. Super 11 właśnie jest z takim korektorkiem, z takim analizatorkiem tutaj, ze wskaźniczkami tymi tutaj. Zobaczcie, o, muszę to wyciszyć, zaraz nie znajdę muzyki na szumach, a przełączę po prostu na AUXa. O. Tylko, że zniknęło nam radio, nie? Zobaczcie, też ma coś w rodzaju właśnie takiego wyświetlacza, jak ma ten seria G, G4700 i wyżej. O, patrzcie, zobaczcie, jak radio łapie ty ładnie. No i ten fajny analizator, taki jak w Kenwoodach też był, w korektorach późniejszych też był. O. No i wskaźniki jeszcze wychyłowe, czyli mamy dwa bajeranckie radio tutaj, zobaczcie, mamy też sygnał na diodach już, był strojenie. Wyciszymy ten i znajdziemy jakieś 102,4, tam dobrze łapie nawet bez anteny. O, zobaczcie, 102,35, pełny sygnał. Przypominam, nie ma anteny. Stereo. Bardzo fajny korektor, czyli wiesz, od 60 Hz do 15, czyli takie podrasowanie troszeczkę naszego dźwięku, plus do tego loudness, nie? Czyli fajnie, bo można regulować średnimi, nie? To jest też dobra rzecz, że właśnie ten... Głównie korektory stosował JVC, z tego co zauważyłem w amplitunerach, a tutaj niespodzianka właśnie jest w takim nam Monsterze. Tu mamy do tego regulację, co mówisz? A mnie zaintrygował ten timer. Wiesz co, timer, tak. No jest to po prostu zwykły timerek, czyli cyk, 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 taki wiesz, zegar, że możemy wyłączyć, czyli wyłączenie powiedzmy, tak? Nastawienie sobie. Tak, wyłączenie, możemy to skasować, prawda? 120 minut. Bardzo fajna rzecz, fajnie wygląda podświetlony. Dokładnie tak. Zobaczcie tu jaka regulacja reverberation do mikrofonu. Czasu. Bardzo fajna regulacja. Pod mikrofon też pewnie ten. Tu mamy dubbing, czyli nagrywanie, czyli z B na A, czyli tutaj z tego monitora na 0. I najistotniejsze, także, ile to waży? Wiesz co, waży 20 kg, z tego co pamiętam, 20 parę kilogramów, ale dlatego, że jest to po prostu dobrze rozplanowane wnętrze, czyli nie jest to taki, wiesz, bo ja na przykład mam tego też Monster, tak zwany Marantz 4300. On jest dosyć spory, ale jest mniejszy od tego. Ale jest tak wszystko ućkane, wiesz, to jest tak jak w tych nowoczesnych samochodach, że otwierasz maskę i nie ma gdzie ręki włożyć. Gołąb nie wyleci. Tak, a to jest coś takiego, że jak otwierasz, tam jest duży silnik, ale jest miejsce jeszcze na można rowerem jeździć. Jest, tak, można dokładnie, można tam sobie spokojnie, wiesz. I to jest fajna rzecz, że duża płyta, luz, jest przyjemnie pracować z serwisantom, na pewno lepiej, wiesz, no nie? Także zobaczcie, Monster, a różnica 10 cm. Prawie 10 cm. A jaki koszt jest takiej zabawki? Takiej zabawki? Wiesz co? Ja ją pierwszy raz widzę. Powiem Ci, że plasuje się w zależności od stanu. W takim stanie mniej więcej tam poniżej 10 tysięcy jest to normalną ceną. Taki wiesz, tam między 8 a 10 tysięcy. Aczkolwiek wiemy jak to jest. Jak ktoś się nie chce rozstać, to wystawia i powyżej 13, 14. Żona kazała wystawić, to wystawia za 20. Tak. Są takie... No, zresztą tak, słuchajcie, jest tego mało, więc... No to jest też rzadki model, nie ukrywajmy model, tego, że to jest model, który się rzadko spotyka na rynku wtórnym w dobrym stanie. Jest to bardziej rzadki niż ten 9090, bo one się pojawiają, kilkakrotnie mi się pojawiały ten w sklepie, prawda, do sprzedaży. Ten akurat nie piszcie, bo jest zarezerwowany, bo to już jest klienta jakoś serwisowany i będzie do oddania. Ale ten oczywiście jak najbardziej będzie na sprzedaż. Szuka nowego domu. Tak jest, szuka nowego domu. Prosi o adopcję. Tak. Please. Nie oddam go do okna życia. Na pewno, czyli za darmo, będzie musiał ktoś przyjść i go wykupić. No.
Ale z tyłu potężny ten wachlarz wyłączników różnych, ja już go mam podłączonego od kilku dni, prawda, bo on przyszedł już wcześniej, ja go przywiozłem, bo to jest tak zwany włoski klimat, ja go przywiozłem z Włoch. Włoskie wakacje. Tak, wiecie co, ciekawostka tak, wszedłem do sklepu z żoną i mówię tak, słuchaj, do sklepu z płytami, nie? I kupimy w Toskanii, kupimy trochę płyt, nie? Oglądam płyty, no ale patrzę, mówię, pełno sprzętu, mówię, pytam się człowieka, a on mówi, że sprzęt jest też na sprzedaż, więc mówię, kurde, dogadaliśmy, odłożyłem płyty na bok, wziąłem sprzęt pod pachę, mówię, ja bez niego nie wyjdę. A żona mówi, jeszcze mieliśmy gdzieś jechać? Ja mówię, dobrze, pojedziemy, kochani, spokojnie. W przyszłym sezonie. W przyszłym sezonie, za rok też będzie, też będą wakacje. Ale nie, no tak ogólnie trochę tam mówię także, ale płyty faktycznie odłożyłem. Nie przywiozłem praktycznie żadnej płyty z tego sklepu, ale przywiozłem ten sprzęt. No właśnie, bo miałeś mi coś przywieźć i mi nie przywiozłeś. No tak wiesz. Zawsze mi przywozisz płytę z wyjazdu, a teraz nie. Jak to mówią Amerykanie, I'm so sorry. Bardzo mi przykro. Ale wiesz co? I tradycyjnie włączył się zawsze do czyszczenia ekspres tak, u Ciebie. Tak, jak zwykle tak. Posłuchajcie tego dźwięku. Tak, to Czysty jest... dźwięk też po serwisie ekspres, nie na sprzedaż. I słuchajcie, wiesz co najlepsze? Że ten dźwięk nie jest opodatkowany za X-em także. A, dlatego go nagrywamy. No, i zaraz pokażemy Wam kolejny serii Kenwood Monster i zrobimy taką wieżyczkę fajną z 3 Kenwoodów Monsterów. Wiesz, i zobaczymy, zobaczycie, jakie jest porównanie właśnie 3 Monsterów, takich naprawdę Monsterów, bo podejrzewam, że to jest wymiar, wiesz jaki wymiar? Sansui G30 000, tego dużego, albo 20 000, bo to ja widziałem go na oczy, jak go zobaczyłem, tylko to jest, tam jest jeszcze końcówka mocy i przedwzmacniacz razem. Można to zestawić tak albo tak, ale to robi wrażenie, czyli 63 cm sprzętu wielkiej jakości. Naprawdę dźwiękowo bajka. Powiem Wam, że włączałem ten reverberation przy słuchaniu muzyki. Przy słuchaniu dźwięku radia jest takie echo, ale przy muzyce idzie taki niski bas, że no, Wygląda fajny. bajecznie. Sprzęcik naprawdę fajny i co tu dużo mówić, no naprawdę Wart każdej złotówki. tak. No bo to jest taki, wiesz co, to jest taki może Mercedes, powiedzmy jak tutaj sprzedają ten AMG, nie? Stary Mercedes AMG z małym przelotem, jak tu bych powiedział, wiesz, mechanik, proszę Cię, był sprzedawca samochodów. Mirek handlarz. Z małym nalotem, tak, z małym nalotem, wiesz. No bo wygląda naprawdę fajnie. Tutaj postawiliśmy go tylko do tego. Do porównania tego także on tam nie będzie tutaj długo stał, bo nie chcemy też, żeby te drzewo nam się nie poniszczyło, bo jest w bardzo ładnym stanie. No i tyle, no. Zaraz postawiamy następnego Elevena, ale z innej serii, właśnie dlatego pokażemy Wam 3 Monstery Kenwoody. Także czekajcie chwileczkę. Idę się właśnie wyprostuję. Kości strzelają tak jak Tobie radził. No. Gimnastyka. To jest dopiero tower, co? Wieża. Tu mamy model 11. To jest 11.3. Tak, 3. trójeczka. I ja myślałem, że to jest Monster, nie? Kiedyś. No a do tego Super 11 to jeszcze mu Nie, no brakuje. tak. Trochę mu brakuje. A dokładnie. A u góry macie już Jumbo, którego kiedyś pokazywaliśmy. Tak. To, który nam się wydawał wtedy, pamiętasz? Jak żeśmy robili ten Tak, odcinek? Monsterem, a teraz zobaczcie. Postawiliśmy Też tylko- jest mniejszy. 2,5 cm. Prawie 5 cm. No tak, 5 cm, bo też mamy w obudowie, to jest troszeczkę węższa obudowa, a tu jest troszeczkę szersza, więc ale sam sprzęt widać też jest dużo szerszy, bo widać po obudowie, także też. No, także mamy 3 Monstery. Ten przyszedł nam, słuchajcie, to kupiłem jako uszkodzony, także on jeszcze był nie robiony. Co ciekawostka, on ma tutaj bardzo nietypowe te przyciski. Słuchajcie, uważajcie na to, jak będziecie kiedyś bo one mają taką szpilkę długą. Ja mam je dorobione. Fachowiec z Warszawy, tam jeden tokarz dorobił. Powiedzmy to. O, bo widzisz, on bardzo mam kilka sztuk już dorobionych, sobie dorobiłem, więc będę pewnie kiedyś go składał, aczkolwiek czeka na swoje miejsce, bo naprawdę tu ma też taki ten timer, identyczny jak na dole, troszeczkę inaczej zbudowany, tylko optycznie, ale pełni tą samą funkcję, tak? Czyli off i do reset plus 120. Tak, nie? ale tu już jest inny timer na Jumbo. Tak, timer inny, tak. Tu już jest, bo to jest chyba wcześniejszy model z tego, co mi się przypomina, no ale ten jest, wiesz, to jest typowy taki w ogóle... Tak Dla jak żołnierzy mówisz, amerykańskich. Dokładnie tak. Zresztą one wszystkie mniej więcej były też po to, wiesz, to tak zamawiane przez nich. To miał kasę, to rządził. A że chłopaki po prostu mieli pieniądze. Ten ma też fajnie, bo ma, zobaczcie, też miał, speakers miał 4 wyjścia. Czyli można było obsłużyć sobie 4 pary kolumn, różnistych, jak to się mówi.
jak to mówił Boguś Smoleńcz, proszę bardzo, świętej pamięci, tak? Różniste. A tak, tu Jeszcze mamy wszędzie... jedną rzecz do pokazania, mówiłeś, tak? Tak, jeszcze pokażemy to... Monstera, ale już nie ze stajni Kenwooda, czyli Kenwood coś innego, coś innego, ale też będzie duży. Porównamy go, bo zdejmiemy, słuchajcie, bo postawiliśmy to na wszystko na tym jednym, on już tutaj trzeszczy, ale zaraz zdejmiemy te dwa modele i postawimy ten trzeci, ten czwarty Monster tutaj i porównamy go z tym właśnie, z tym Kenwoodem na dole, także będzie ten. To w momencie, kiedy my będziemy tutaj uprawiać Tetris, to wy subskrybujcie, komentujcie. Dajcie znać w komentarzu, która seria Wam najbardziej się podoba, bo tego uruchomimy, jak on na razie jest bez napięcia, ale zobaczcie, ma raz, dwa, trzy, cztery wskaźniki, czyli ma dwa wskaźniki kanałów z pracy left-right i dwa wskaźniki do strojenia radia też, prawda? Czyli tak jak ten tutaj też u góry, ten ma tylko jeden tuning, ma siłę sygnału, ale jeszcze ten ma wysterowanie poziomu. No i tu mamy też dwa wskaźniki lewego i prawego kanału, tak? Także super sprzęty, naprawdę. Mimo że ten na dole nie ma, ale już jest troszeczkę widać, że nowszy, bo już ma na LEDach, prawda? Tak jak wcześniej pokazywaliśmy, już ma na LEDach ten wysterowanie kanałów bez wskaźników wychyłowych. Aczkolwiek wiem, że teraz jest straszna moda na te wychyłowe wskaźniki i każdy by chciał. Każdy chce mieć wycieraczki. Każdy chce mieć wycieraczki, ale słuchajcie, przez to, że każdy chce mieć wycieraczki, to te wycieraczki są drogie. No i tak. Ktoś Wam mówi to popyt i podaż? No właśnie. Popyt jest duży, podaż słaba i cena idzie w górę. No i to jest ta ostatnia zabawka, tak? O której mówiłeś. Tak. Największy Monster z Akai. Z tego co wiem z tej serii, z tych AS-ów, tak. Bo był 10,10, tam 10,20, 10,30, tak leciało w górę. A tu mamy 10,80 dB i to jest tak zwany 4-channel, czyli czterokanałowiec, taki, tak. No, też troszeczkę u mnie jest, ale ciężko z nich było się rozstać. Świetne są te płetwy. Zobaczcie, to robił tylko Akai, chyba z tego co pamiętam, tego typu i Yamaha. Jak widziałem. A Luxman? Ten Luxman miał jeszcze z wstawką czarną, wiesz, też miał takie płetwy. No właśnie. I Technics też miał czarne wstawki, że była płetwa, ale była czarna i z gałką okrągłą, było łączenie. Widocznie chcieli się, wiesz, wyróżnić, tak, tak, dokładnie chcieli się wyróżnić. Powiem szczerze, ten Kenwood jest dla mnie ładniejszy. No i większy, nie? Znaczy nawet nie chodzi, że większy, ale... Tutaj Akai robił tak 80 czy 82. Tu jest większy minimalizm taki, nie? Zastosowany. A tutaj no to już jest na grubo. W Kenwoodzie. Zobacz, obydwa sprzęty, tutaj mamy jakiś ten Dolby system, regulacja, tu gałka w gałce, zobacz, widzisz, malutka, ten fajna, jakieś regulacje, nie wiem kto to się na tym zna, bo ja nie. Ja powiem Ci, jestem taki kurna like w tych kanałach czterokanałowych sprzętach i w tych systemach Dolby, że może ktoś się orientuje. Wiem, że jest naprawdę duży popyt na te sprzęty, bo nawet ludzie kupują te czterokanałowce, później dają gramofon czterokanałowy, bo są. Wiktora mam takie, nawet mam 2 sztuki. Płyty tak zwane 4 CD, one się nazywają, czyli kanał. Czterokanałowe kwadro takie. I wtedy podobno jest zarąbisty efekt. Tych płyt nie ma, ale jeszcze musi być igła podobno Shibata, także jeszcze, że musi być cały ten system złożony do kupy. No i 4 porządne kolumny, nie? To wtedy mamy ten system kwadro taki, ustawić to tak jak na tych zdjęciach nieraz pokazują na tych płytach. Wiesz co? Czekaj, ja Ci zaraz pokażę. Gdzieś mam taką płytę. Ja kojarzę te katalogi, kiedyś mieliśmy. Ja mam taką płytę fajną. Gdzieś ją tu odłożyłem. O, jest. Ojciec brać, czyli ojciec chrzestny. The Good Father. Zobacz. Zobaczcie ten. I to jest tak zwane CD4, fajnie wygrawerowane. Ten znaczek z daleka mówi, że to jest na 4 kanały. Paramount. Proszę bardzo, znaczek ten. Na obi CD4. też znaczek. Tak, płyta wygląda normalnie. Jeżeli podłączymy ją normalnie, słuchajcie, w stereo, będzie grała w stereo, a jak ją weźmiecie Shibatę igłę jakąś porządną, to zobaczcie, jak wygląda labelek właśnie na 4 kanały. CD4 to nie znaczy, że są 4 płyty CD. Jakby ktoś chciał powiedzieć, CD4. Też bardzo fajne amerykańskie wydanie, bardzo rzadkie płyty. Jak amerykańskie? Japońskie, to jest, mówię Paramount, że na licencji amerykańskiej. Tak. Na licencji amerykańskiej. Bardzo mało płyt jest, właśnie dużo ludzi poszukuje tych płyt na 4-kanałowych, ponieważ faktycznie jest ich mało. Mało. Mało też i najwięcej jest testowych, ja miałem, wiesz.
I też już mam sprzedane te płyty, bo dzwonią do mnie ludzie, jak będzie pan coś miał, tylko bo one są dosyć tanie, bo te płyty 4-kanałowe testowe, na przykład Denon czy Pionier miałem, to sprzedają tam po 150 do 200 zł, nie? Także cena jest dobra. Głównie jest tam jakiś jazz, muzyka poważna. Najczęściej. Jazz, muzyka poważna głównie. Eksperymentalny jazz, free jazzu dużo było, widziałem. I miałem też płyty fajne takie testowe, czyli wiesz, kanał lewy, kanał prawy. Zresztą front, pokazywaliśmy na odcinkach. Tak, Pamiętasz? tak. Gdzieś tam nieraz testowaliśmy, że właśnie, żeby YouTube nie wycinał praw autorskich muzyków. Taki 4-kanałowiec, fajna rzecz, naprawdę. Z regulacją, zobaczcie tutaj, bas mamy flat na 0 i możemy front i tył zmieniać sobie, zobaczcie, bas i sopran. Czyli mamy na front i tył, mamy jeszcze regulację. I zegarek pokaż, bo będą komentarze, jaki dzisiaj zegarek. Sikura. Dobra. Sikura, zobacz, zobaczcie, jaki ten pod kątem fajny. Piramida. Grube szkło. Sikura, jakby ktoś się interesował, to jest po prostu Breitling. Mechanizmy też. To o zegarkach tyle, ale chyba zobaczcie, ma tyle samo co Radmor nasz. 9, ten, prawda? 5 okienek. Raz, 2, 3, 4, 5. Pamiętacie Radmorka naszego? To ma też 5 okienek, aczkolwiek ten jest cięższy. Gra też bardzo fajnie, bardzo ciepły dźwięk, bardzo taki przyjemny, jak wszystkie te amplitunery. Co zauważyliśmy, powiem Wam, że amplitunery grają troszeczkę tak cieplej właśnie, tak bardziej miękko, a wzmacniacze nawet już z tej samej firmy, z tego samego okresu, już są takie bardziej ostrzejsze. Także jak ktoś szuka, powiedzmy, wzmacniacza, takiego prostego dźwięku ostrzejszego, no to wzmacniacz. A zaraz Wam pokażemy jeszcze wzmacniacz, bo Radek już tam, jak na wstępie wszedłeś do sklepu, mówisz, jaką on ma wielką dupę. A tu właśnie chodziło o wzmacniacz. Grube baby, wielkie dupy, co to za odcinek w ogóle? No, taki seksistowski. Tak. Seksistowski odcinek, tak. Audio seksistowski dzisiaj. Tak jest. No to co, za chwilę komentujcie, subskrybujcie, zaglądajcie na kanał. Lajkujcie. Tak. Kanał wciąż się rozwija, słuchajcie. Jest bardzo rozwinięty, ale mi się wydaje, że cały czas jeszcze nie mamy tego poziomu takiego, wiesz, ale jest światowy już, bo naprawdę tyle ludzi z całego świata dzwoni do nas, pisze, prawda? Pochwałki, no sporo. No, ja to rosnę w pióra. Zjebki też. Lubimy też, bo to nas prostuje, nie? Też wiesz. Tak. Ale takie prawdziwe zjebki, jak są na przykład, przyjdzie tam ktoś, powie, ty weź tam bajki opowiadasz japońskie. Ja mówię, no bo sprzęt z Japonii to bajki japońskie, tak? No przecież nie będzie Miśko Largol. Nie no, albo Bolek i Lolek. Zobacz teraz, jak fajnie się prezentuje. Klasycznej wielkości wzmacniacz, kurczę, 42-3 cm do tego Monstera. Ale chcieliśmy Wam też pokazać, ze względu na to, że takie sprzęty właśnie też ostatnio, to było też właśnie ten zestaw cały właśnie przywiozłem z Włoch. To i to. I jeszcze jeden wzmacniacz, który mam gdzieś, też Sansui. Każdy wie, że uwielbiam tą markę Sansui. I tak samo kliknął. Jakbyście zauważyli, to fajnie, zobacz, jak Radziu pokażesz od dołu, tam jest takie fajne, widać ładnie, zielone podświetlenie. Powiem Wam, mamy słońca trochę. Tutaj, tak jak w dzień, to fajnie, zresztą widać, jak jest skala, to jest taka lekko żółkła, ale to jest tak już była właśnie zrobiona, żeby to zielone światełko fajnie wyglądało z taką łuną. To jest coś, powiedzmy, wygląda jakby był pasek LEDowy, a to są żaróweczki. Także fajnie wygląda. Piękne gałki. W ogóle super design, czyli na tym czarnym tle. Ostatnio, tak jak właśnie z Japonii sprowadziłem dla Mirka, sprzęcik AU666, taki wzmacniacz. 3 szóstki diabelskie właśnie i też miał fajne, ma jeszcze obudowę w drewnie, ale też właśnie to jest sprzęt, że Sansui się też z tym właśnie szczycił, że robił czarne tło, taką aluminium anodowane z tymi właśnie gałkami srebrnymi. To jest naprawdę świetna sprawa. O, mamy zaraz klienta, zaraz będziemy ten. Piękny sprzęcik, naprawdę, słuchajcie, właśnie tak jak żeśmy wspominali o tym ostrzejszym dźwięku, czyli ze wzmacniacza trochę lepiej mamy taki jakby dynamikę mocniejszą, jakby to się wydawało, że więcej ostrego dźwięku. No i ten tył taki no i tak, a poczekaj, to przekręcę, wiesz, zobaczysz. A nie, widzimy. Tak, super. To zobacz ten, taki wysunięty. Ja pokażę, tak, tu jeszcze, jak to wygląda z boku, nie? Nie mów do mnie z boku, jak to mówili, ale wiesz, inne odcienie, ale to nie przeszkadza. O, zobacz, tak, tutaj teraz. Zobaczcie, tu zostały wymienione zaciski, ponieważ one miały takie na ten tutaj Włoch Elektronik, bardzo fajny gościu, poznałem go. Też miał swój warsztat i sklep, właśnie taki elektroniczny.
I powymieniał zaciski ze względu, że mówi, że też będzie korzystać można z bananków, czy jak ktoś lubi. Z góry fajnie, bo wiecie co? Zaglądacie z góry, pik, 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 a nie trzeba wysuwać sprzętu. Mało tego, że to trochę wystaje, prawda? Ale to też dobrze świadczy o tym chłodzeniu takim, nie? Tam jest radiator, bo tam jest końcówka mocy. Tu mamy powietrze, które wpada też bokiem. Zobaczcie, ma małą kratkę z góry też, no nie? Także to wszystko. Co jest jeszcze ciekawostką? Mamy, zobaczcie, możemy połączyć to jako preaut, albo może pracować jako końcówka, przełącznik na separację lub connected, tak? Czyli nie musimy zworu używać. Potężna masa, nie wiem, to jest taki zacisk do gramofonów, zobaczcie, ale grunt to po prostu, chyba, nie wiem, to po 13 chyba ten klucz zrobili. Ciekawostką jest 2 gramofony i zmiana, zobaczcie, mamy zmianę tutaj do gramofonów, tylko to jest na fono 1, czyli tu pod fono 1 jest zmiana, fono 2 mamy bezpośrednio, już bez przedwzmacniacza, znaczy no taki po prostu klasyczny fono. A tu na fono 1 możemy sobie zmieniać podkład, proszę Was, ten oporności. Także sprzęcik fajny. O, tu jak zobaczysz teraz to takie te zielone światełko, fajnie to jest, bo słuchajcie, te zielone światło, już widać taką poświatę, ponieważ tam w środku jest się od czego to światło odbija. Tu jest podświetlenie. No wieczorem to jest po prostu, o, jak tak zasłonimy, zobaczcie. Pięknie, nie? Leśno. Idealny sprzęt dla leśnika lub myśliwego. Przez ten zielony. A znacie ten dowcip? Leży leśnik na leśniku? Na naleśniku? Tak, nie, na leśniku to jest. Dowcip o naleśniku, wiesz, no nie leży leśnik na leśniku. Co nam dzisiaj to jest zboczone jakieś ten, także tego. Może skończmy już. Tak jest. Wiesz, bo to płyniesz. Kończ waś wstydu oszczędź. Płyniesz. Płynę. Tak. I to jest fajny sprzęcik, to jest w ogóle wszystkie te ludzi, bo z racji tego, że robimy sporo o tych japońskich sprzętach, ale akurat te sprzęty, wszystkie te dużej mocy takie, to mamy na 230, 240. Kiedy będzie Grundig? Europejski. Grundig? Już tak, już od razu Grundig? Kiedy będzie Grundig? Wiesz co, mało mam tego sprzętu. Telefunken, Grundig, mam jakieś gdzieś tam pojedyncze do sprzedaży, sprzęty Grundiga, ale nie miałem takich monsterów, wiesz, takich, że ten Grundig jest... Tych wysokich modeli. Właśnie, on tak robił jakby Grundig, może nam podpowiecie, jaki jest wysoki model Grundiga, taki, chodzi o monster, nie? No właśnie, tak, albo to... napiszcie w ogóle marki, które chcielibyście zobaczyć, to wtedy Krzysiek zacznie ich szukać. Dokładnie, bo ja gdzieś tam jeszcze błądzę po tym Sansui, tylko tam Sansui, ale głównie chciałbym kupić jakiegoś monstera z innej marki. Wiem, że widziałem te Nikko, ok, czy Scott, jakieś jeszcze te amerykańskie, takie amerykańskie, no Marantz na pewno ma te monstery, to już robiliśmy z tym 40. Sony pewnie też ma, tylko trzeba było poszukać. No właśnie, czy jest takie tego typu monstery, 60, 50 parę centymetrów, czy mają te monstery takie? Czy no zobacz, to ten Aun jest niby mocowo monsterem, a jest taki malutki. No, tak. Jest też bardzo fajnym sprzętem. To jest seria 5900. Tam jeszcze rosną w górę, bo ja mam też ten najwyższy model, ten 9500, ale to nie ta seria, to jest inna seria, ale z tego modelu 999 jeszcze tam, no jest, Sansui miał naprawdę sporo z tej serii, z takimi, wiesz, z tymi wstawkami tu chromowanymi. To miał naprawdę sporo takich, wiesz, fajnych sprzętów. I ten właśnie, ten czarny z tymi gałkami. Nie widziałem czarnego z czarnymi gałkami. Praktycznie wszystkie te sprzęty Sansui czarne mają srebrne gałki. Żeby, może nie wiem, czy są czarne w tym 9500, ale też mają obrączki tam, wiesz, że dam ten dodatek. Chyba, żeby z daleka się świeciło, jak lampkę jeszcze nocną zapalicie jakąś w domu czy coś i tego, żeby to się tym odbijało, to światło, no nie? No jest to jakaś magia, prawda? Taka magia wzroku, dźwięku, te dwa zmysły, jak się spotkają, to jest taki kopniak, że hej. No jeszcze niektórzy lubią, bo my akurat z Radkiem jesteśmy anty, ale jeszcze niektórzy lubią trzeci zmysł smaku dołożyć do tego, wiadomo czego, i to też napędza takie nam nasze tematy. Oj, gubisz się. No wiesz, o coś co brniesz. Wiesz, no chodzi mi o coś dziwnie My brniesz. jesteśmy z grupy AA chyba, nie? Tak. tak. No, dużo, no słuchajcie, tak jak mówił Radziu, piszcie, subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. I tyle. Zobaczcie, przybyło nam głośników fajnych. Epikury już pewnie ktoś zauważył. Tak, są na sprzedaż, bardzo fajnie grają po regeneracji głośniki, także JBL-ki też fajne, zobaczcie. JBL, realistiki, kurde, co my tu nie mamy. Trzeba zrobić o kolumnach odcinek. O, zobacz jakie piękne.
Tak, naprawdę. Biorę się za robotę.